Witam w kolejnym odcinku poradnika, jak zrobić sobie sztukę. Dzisiaj wykonamy najprostszą instalację. Jesteśmy w kuchni, więc bierzemy miskę, przewód z oprawką, który wieszamy nad miskiem. Następnie za pomocą flamastra piszemy tytuł. A następnie wkręcamy w oprawkę żarówkę, dopełniamy instalację wodą. Przed Państwem dzieło sztuki pod tytułem Instalacja wodno-elektryczna. Do zobaczenia w następnym odcinku. Jest to coś fascynującego zajmować się sztuką. Jest to taka przestrzeń, gdzie właściwie nie ma żadnych ograniczeń, bo jest to twór fikcyjny. Także przede wszystkim chodzi o wolność chyba. No, sztuka to jest jedyny taki nasz obszar w życiu, który daje wolność. I chyba to mnie najbardziej pociąga w tym. Krytykuję rzeczywistość. Tak się o tym pisze. Jestem artystą, który przede wszystkim zwraca uwagę na rzeczywistość, bo rzeczywiście rzeczywistość jest moją podstawową inspiracją. Ja nie jestem artystą, który buduje sobie swój własny, wyimaginowany świat, bo są tacy. Mnie interesuje real. To, co mnie otacza, spotyka na co dzień, co słyszę. Też nie unikam polityki, bo polityka mnie interesuje. Idę ulicą, widzę billboard i natychmiast coś się do niego przylepia, na przykład, tak, jakiś komentarz, złośliwość, ironia i to jest błysk. To jest jedna metoda, ale też bardzo lubię, że odpowiadam na jakiś problem. Problem na przykład sformułowany przez krytyka, który organizuje jakąś tak tematyczną wystawę i trzeba coś zrobić na hasło. Ja myślę, że można też uprawiać sztukę krytyczną za pomocą humoru, ironii, sarkazmu, bo to lubię. W życiu prywatnym też jestem sarkastyczny, ironiczny i złośliwy. Dlatego robię złośliwą sztukę też. Ja się po prostu cieszę, jak ludzie na mojej wystawie się śmieją i nie zazdroszczą kolegom, których wystawy straszą ludzi, bo też takie bywają. Myślę, że sztuka nie jest od tego, żeby proponować jakąś konkretną ideologię, bo wtedy staje się propagandą. Myślę, że sztuka w moim rozumieniu ma podstawowe zadanie zadawać pytania o rzeczywistość, burzyć konwencje, prowokować do myślenia. I to jest podstawowa rola sztuki, myślę, a taka sztuka, za którą stoi już konkretna idea, no to zresztą mieliśmy przykłady, czym się to w historii sztuki kończy. Uważam jako artysta, że w dzisiejszych czasach marketing i reklama jest podstawą, bez tego się nie funkcjonuje, więc wymyśliłem sobie, że też będę się reklamował, ale ponieważ nie mam pieniędzy na budowanie marki od nowa, więc wymyśliłem sobie, żeby zhakerować jeden z koncernów i wykorzystując już jego jakby system reklamowy, wedrzeć się do świadomości ludzkości. Ludzie właściwie nie rozróżniają na pierwszy rzut oka, czytają to jako Coca-Cola, ale według teorii percepcji podprogowej czytają nazwisko Kosałka. Także więc to był mój prywatny sposób na sławę i co za tym idzie pieniądze. Gdy przyszły lata 90., tak, do Polski, przyszedł przede wszystkim na świecie alterglobalizm, to się okazało, że moja praca w latach 90. była wystawiana już na wystawach sztuki krytycznej. Się okazuje, że już w kontekście kapitalistycznym krytykuję Coca-Colę, jakkolwiek w latach 80. zrobiłem to z uwielbienia do niej. Ja lubię czytać o sobie, czytam bardzo różne rzeczy, czasami się bardzo dziwię, co krytyk wymyślał. Najczęściej wielką radość, bo wymyślam swoje rzeczy w sposób bardzo prosty, czasami nieświadomy, niekontrolowany, a później na przykład czytam cały elaborat
o fakcie mojego przebłysku artystycznego, tak? I co? I zaplątałem się, dobra.